Zbliżamy się do końca Thrillerland. Przejrzałem zadanie, ale wychodzi na to, że nie ma tutaj nic specjalnego do wykonania podczas 5 godziny. Jak mówiłem ostatnio, jest to po prostu trudniejsza wersja godziny 4. Animatroniki poruszają się szybciej, generator rozładowuje się szybciej, a my jesteśmy wewnątrz tego wszystkiego i musimy wykonać dokładnie to samo zadanie, które wykonywaliśmy wcześniej, najtrudniejszy poziom. Oczywiście nie licząc custom hour i nie licząc tego, że to jeszcze nie jest hard mode. Piąta godzina była już dla mnie dosyć chaotyczna. Awaria zasilania jest bardzo niebezpiecznym combo w połączeniu z przechodzeniem przez korytarz. Praktycznie nie widzę nic, więc muszę się domyślić, czy jest tutaj bezpiecznie, czy mogę już przejść do swojego pokoju. Generator rozładowuje się teraz bardzo szybko i ciężko nadążyć z pilnowaniem go. Wielokrotnie padło mi zasilaniem w złych momentach. Na dobrą sprawę powinienem ładować go za każdym razem, kiedy pojawiają się animatroniki pod drzwiami, a jest to dosyć nierealistyczny plan. Ciężko to wygląda. Miałem dużo szczęścia, że udało mi się przejść godzinę 5 bez żadnej śmierci. Dostałem 2 jumpscary, siedziałem na ostatnim życiu, ale ostatecznie udało mi się wygrać bez żadnej tragedii. It is complete. I've fixed them. I have made them perfect. They are all together now. They are now one. It will lure the beast out of his cage. Zbliżamy się już do końca, a w monologu na koniec 5 godziny dowiadujemy się, że postać ukończyła już swój plan. Roboty są gotowe, są perfekcyjne, stały się jednością, wyciągną bestię z jej klatki. Musimy jeszcze tylko zrozumieć, co to dokładnie znaczy. Zakładka z postaciami nie daje nam żadnej wskazówki co do tego, co zobaczymy w finalnej godzinie, ale zanim weźmiemy się za finał, przejdźmy jeszcze hard mode 5 godziny.
Trudny tryb idzie mi znacznie lepiej niż zwyczajny. Wiem już czego się spodziewać, jestem znacznie ostrożniejszy z generatorem. Wciąż są problemy i wciąż widzę jak bardzo ciężko jest utrzymać go cały czas włączonego, ale rozumiem z czym się to wiąże i nie dostaję obrażeń tak łatwo jak to szło za pierwszym podejściem. Zwykła godzina 5 zajęła mi 218 sekund, a hard mode tylko 186. Już praktycznie jesteśmy na finiszu i będzie można przejrzeć ten ostateczny czas na przejście całej gry. Jeszcze tylko finał i od tego momentu już tylko w dół z sekundami. Swoją drogą w menu można też zauważyć, że dostałem czerwoną gwiazdkę za przejście wszystkich trybów hard mode. Fajnie. Finał miał spore wprowadzenie i wyraźnie widać, że jest to zupełnie inny tryb niż podstawowa gra. Gra z Final Bossem w miarę typowych są w fangame'ach FNAF, od kiedy FNAF 4 wprowadził coś takiego. Jest tutaj spora instrukcja do przeczytania, więc wyjaśnię na szybko, żeby było jasne. Nasz przeciwnik w tej walce jest zupełnie nową postacią. Musimy go rozwalić poprzez przeciążenie 4 generatorów. Powoli ładujemy je na komputerze za nami, a robot musi znajdować się wewnątrz pokoju, kiedy ten generator eksploduje. Nakręcamy go do 90%, zaciągamy robota do pokoju i dopiero wtedy go przeciążamy. W taki sposób możemy wygrać. Nie jestem pewien, co się stanie, jeżeli nie uda nam się jedna eksplozja. Jeżeli generator wybuchnie, a robota nie będzie w środku, czy przegrywamy od razu w takim wypadku, czy możemy wysadzić ten sam generator drugi raz? Zgaduję, że przegrywamy, ale nie chcę sobie ładować licznika śmierci, żeby to przetestować. Oczywiście samo przeciążenie generatorów nie jest takie proste, bo animatronik nas atakuje. Kieruje się w naszą stronę, my mamy świecić na niego latarką, kiedy słyszymy go tuż za nami. Baterii jest mało, więc trzeba to robić bardzo oszczędnie. Poziom jest w miarę prosty, ale bardzo na styk. Wygląda też na to, że za każdym generatorem noc robi się coraz trudniejsza. Po zniszczeniu pierwszego pojawiły się dodatkowe dźwięki, które zagłuszały nasłuchiwanie tego, kiedy przeciwnik się pojawił. Właśnie to doprowadziło też do mojej śmierci, nie słyszałem przeciwnika i nie dojechał. Następne generatory wprowadzają do walki Tillera, choć ciężko powiedzieć czym ta postać dokładnie jest, to jest duch Tiller, coś jak Shadow Freddy. Nie pojawia się normalnie, nie jest to zwyczajny animatronik, który nas atakuje, tylko jakaś paranormalna postać, która rzuca się to tu, to tam, jest półprzezroczysta. To chyba pierwszy duch w całej grze, podczas gdy cała reszta jest zhakowana, kontrolowana przez typa z przerywników po każdej godzinie. Po drugim generatorze Tiller pojawia się nam tuż przed twarzą przy komputerze i musimy się wtedy odwrócić od niego, a przynajmniej tyle ja zrozumiałem, nigdy mnie nie zaatakował w ten sposób. Z jego powodu trzeba ładować generatory trochę wolniej. Najpierw muszę rozejrzeć się, czy nie pojawia mi się na ekranie, a dopiero potem mogę kliknąć w generator, bo wtedy światło gasną i nic już nie widzę. Po
trzecim generatorze Tiller pojawia się tuż za nami, co przeszkadza nam w powstrzymaniu głównego robota. Wydaje mi się, że w związku z tym mamy mniej czasu na obronę, musimy odwrócić się, a potem zrobić następne 2 obroty i dopiero wtedy zaświecić latarką. Don't you despise me? Don't you want me gone? For all the times I tried to fix your wrongdoings, I have already lost. So go ahead, David. Free me from this place. To już koniec historii i szczerze jest ona trochę dziwna, niejasna, będę musiał wszystko porządnie przemyśleć. Ale sama końcówka sugeruje, że David wygrał, zniszczył całą placówkę, a także odnalazł swojego brata Tillera i go najwyraźniej zabił. Tak się kończy cała historia. Ciężko mi powiedzieć, czy tego David chciał od początku, czy może zabił Tillera, bo dopiero teraz zauważył, co on zrobił i czego chciał, nie jest tutaj nic jasne. David zrobił z robotów maskotki, a Till chciał wykorzystać je inaczej, prawdopodobnie jako broń, nie jestem pewny. Po przejściu wszystkich poziomów mam 1602 sekundy, niecałe 27 minut zajął mi przejście całej gry, taki speedrun. Pewnie spróbuję sobie jeszcze ten czas poprawić, ale to już nie na odcinkach, z tego tematu już tyle. Przeglądając ekstrasy dowiadujemy się o przeciwniku z finału, nazywa się Deterrent, odstraszacz. David stworzył Tillura, więc Till postanowił stworzyć coś własnego. Tillur przyciąga, Deterrent odstrasza. Miał odstraszyć nas, wyciągnąć na powierzchnię, gdzie spotkalibyśmy się z Tillem. A jeżeli nie, zaatakować nas. Nie daliśmy się zastraszyć i zniszczyliśmy placówkę, jak rozumiem. Ostatnia postać w tej zakładce to my sami, David, bez żadnego opisu. Nie wiem, czy można go odblokować później, bo wciąż nie mam kartek fabularnych i custom aur. Może coś pojawi się później, a może nie i do tego momentu musimy do wszystkiego dojść sami. Jak mówię, fabuła jest dziwna i niejasna, ale to akurat dobrze. Wszystko tutaj zostało bardzo ciekawie przygotowane, przedstawione. Fabuła zachęca do poznania pełnej historii, jest ciekawa, nowa. Bardzo często fangamy próbują być na siłę kryptik, jednocześnie będąc jakimiś kijowymi parodiami FNAF-a. To nie jest ciekawe. Nikt nie chce się dowiedzieć, o co tam naprawdę chodziło. Tiller Land taki nie jest i robi znacznie lepszą robotę w zainteresowaniu gracza historią. Mają jeden konkretny wątek, nie mieszają tutaj dziesiątek zagmatwanych elementów, które ledwo mają ze sobą robić sens.
Rozumiem, do czego wszystko zmierza, ale nie mam wszystkich odpowiedzi i chcę je poznać. To jest dobra fabuła. Gameplay bardzo mi się podobał. Jest inny niż FNAFy i masa fangame'ów, daje zupełnie inne doświadczenie i nie kradnie bezsensownie jakichś rzeczy. Finał miał sens, choć nie mam jakoś dużo na jego temat do powiedzenia. Nie kupił mnie tak bardzo jak podstawowa gra, ale był spoko. Fabularnie podoba mi się kontrast pomiędzy Tillurem a Deterrentem. Jakby ta gra trafiła do Fanversa, to byłbym zadowolony, choć nie wygląda na to, żeby wybuchła aż tak w fandomie, nie jest popularna, małe szanse na cokolwiek. Mimo wszystko zagrajcie w tą grę, dajcie jej szansę, dajcie szansę Nitru, jeżeli postanowi zrobić następną grę, może następny fangame, może jakiś oryginalny projekt. W ekstrasach możemy przeczytać podziękowania od autora i informacji, że raczej nie chciałby przejść przez to samo, żeby zrobić sequel tej gry, ale to są przemyślenia na dzień premier gry. Sam mówi, że w przyszłości może się to zmienić. Zdobyte tu doświadczenie może pomóc w stworzeniu znacznie lepszej gry w znacznie krótszym czasie. Czas pokaże. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za oglądanie Killerland. Ostatni odcinek skupi się na Custom Aur, ale też zamierzam pomówić w międzyczasie dużo o fabule, kiedy to sobie wszystko poukładam. Tak naprawdę to jeszcze nie koniec całej gry i całego doświadczenia, bo Custom Aur posiada 2 dodatkowe postaci, które nie pojawiły się w głównej grze i dopiero się z nimi spotkamy w ostatnim odcinku. Na ten moment dziękuję i powiedzcie mi, jak wam się podobała cała ta przygoda. Zobaczymy się w komentarzach.